tym odcinku porozmawiałem na temat zrównoważonego budownictwa w 2025 roku, na temat strategii, czy warto budować, czy remontować. Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszam do obejrzenia tego filmu do końca. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Jesteśmy dzisiaj w Warwickshire na moim projekcie deweloperskim budowy domu pod wynajem krótkoterminowy. Dla osób, które chciałyby wiedzieć więcej na temat tego filmu, jest kilka, będzie tutaj w prawym rogu film do wcześniejszych, zrzutka do wcześniejszych filmów, czy pineska. No i trochę porozmawiamy na temat, czym jest w ogóle zrównoważone budownictwo, bo nie każdy wie, a głównie to jest, jeśli chodzi o energooszczędność, czyli wysoka energooszczędność domów, nieruchomości. W tym wypadku, żeby uzyskać EPC-A, głównym są solary, żeby zamontować na dach, i to na to teraz jesteśmy akurat na etapie tego, że konstrukcja dachu została skończona. Będziemy instalować solary i no tu kilka tematów poruszę na temat właśnie odnawiania źródła energii, korzyści finansowania dla inwestorów, jakich błędów unikać, bo też powiem o takiej historii, na której można się przejechać, szczególnie na takich projektach. No i trochę porównamy, czy kupno na wynajem jest lepsze, czy budowa, więc zapraszam do zostania do końca. Czyli zaczniemy właśnie od tego zrównoważonego budownictwa. Teraz jest taki nacisk z rządu, szczególnie z tymi EPC certyfikatami, żeby domy były energooszczędne. Zmieniły się regulacje na temat izolacji. Trzeba tej więcej izolacji dawać. Kiedyś było 100 mm cavity, teraz jest 150. Tak samo z dachu. Na dachu ocieplenie kiedyś było 100 mm Celotex czy Kingspanu, teraz jest 150, więc pozmieniało się trochę, no ale to i tak jest szczegół w porównaniu do regulacji, które są wymagane, do kalkulacji. Kalkulacje z solarami po prostu są dużo lepsze i można uzyskać te lepsze EPC, ale zależy jeszcze od ogrzewania, jakie użyjemy, no bo na nowym budownictwie ja instaluję wszędzie samą elektrykę, czyli maty grzewcze. Na starym budownictwie niestety nie działa to tak dobrze w tych nowych przepisach. Maty grzewcze, już kiedyś to wspominałem na kanale, że maty grzewcze są w tej samej rubryce co stare ogrzewanie elektryczne, taki storage heaters, które no, są bardzo nieekonomiczne, przez to też jest słabe EPC, no ale na nowym budownictwie można to instalować no i lepiej to działa, bo są niższe koszty utrzymania, można kontrolować to z telefonu, w każdym pomieszczeniu jest termostat, łatwo się z tego korzysta, można ustawić maksymalną temperaturę, tak że lokatorzy czy goście nie będą robić sobie sauny, więc no jest kilka rzeczy, no wszystko zależy, czy płacicie rachunki, czy nie, bo ja akurat w wynajmie krótkoterminowym ja płacę rachunki, więc zależy mi, żeby to wyszło jak najbardziej ekonomicznie, ale też dając gościom komfort. Także kwestia tutaj korzyści dla inwestorów jeszcze, no bo taka budowa, czy ogólnie energooszczędność ma korzyści podatkowe, które nie będą bardzo długo, ale do końca, do kwietnia są takie korzyści, Capital Tax Allowance, no i wiadomo, że to też mówię o ulgach podatkowych. No i też jest kwestia, że później jest tańsze rachunki, także
koniec końców uważam, że warto instalować te dodatki odnawiania energii, no bo później jak są tańsze rachunki, no to jest więcej zostaje tych pieniędzy w portfelu. Dlatego uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Wejdziemy może na budowę, Wam pokażę etap, jak to wygląda teraz, bo skończyliśmy konstrukcję drewnianą. Jest to w ogóle bardzo nietypowy dach, bo jest to, trzeba wszystko robić na miejscu, ciąć na miejscu. To nie jest taki zwykły roof trusses, tu są roof rafters z dormerem, czyli z pokojem właśnie jeszcze na poddaszu, z pokojami, bo w sumie tam na drugim piętrze, na pierwszym piętrze są 3 sypialnie z 2 łazienkami. No może wejdziemy tam, pokażę Wam jak to wygląda z bliska, trochę porozmawiamy na ten temat. Sam dom jest 10 metrów szeroki, 10 metrów długi, przepraszam, i 7 metrów szeroki, co daje około 70 metrów w zabudowie na każdej kondygnacji, 2 kondygnacje, około 140 metrów. I tu same pozwolenie było na 3-sypialniany dom z 1 łazienką, ale udało mi się z architektem tutaj zmienić układ pomieszczeń, żeby uzyskać finalnie 5 sypialni z 3 łazienkami, co oczywiście podwyża znacznie wartość, ale jeszcze Wam dam tip, bo tutaj w sumie budujemy to za gotówkę. Jeden z inwestorów, który zobowiązał się, czy zaoferował pożyczenie pieniędzy na procent na wybudowanie tego domu. Przez kryzys zmieniła mu się w firmie sytuacja finansowa i nie był w stanie tego pożyczyć. Dlatego też, jak zobaczycie te odcinki wcześniejsze, ten dom prawie stał, wymurowaliśmy go po dach. Prawie rok czasu stał, nie budowaliśmy ze względów tutaj właśnie kryzysowych i organizowaliśmy development finance czy bridge z kilku miejsc i można wpaść w pułapkę, dlatego też chciałem o tym powiedzieć. Właśnie dzielę się wiedzą z praktyki na tym kanale i kwestia jest taka, że małym druczkiem mówią, że mówią, że możemy zrobić to, co chcemy zrobić, czyli tę zmianę układu pomieszczeń, a w małym druczku jest napisane, że nie możemy. I jeden bank powie, że to jest właśnie złamanie umowy i mogą przejąć nam nieruchomość, a drugi bank na przykład daje karę i to taką karę, że w koniec końców też nam to zabiorą taką nieruchomość, więc warto na to uważać. Ja akurat mam tutaj wspólnika na tym projekcie, który jest specjalistą w umowach i w takich detalach i on od razu to zweryfikował bardzo szybko, więc my nie chcieliśmy tutaj brać takiego ryzyka, żeby korzystać z banków, finansowania, no bo to za duże jest ryzyko. A jeśli pożyczamy prywatnie od inwestorów na procent, nie ma takiego problemu, budujemy co chcemy. Wiadomo, jest 2 inspektorów, którzy nadzorują całą budowę, kontrolują to, jednak nie mamy takiego ryzyka. Wyjdziemy na rusztowanie, zaraz nagramy resztę z góry. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w 2 wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 000 funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od 500 000 funtów wzwyż. I polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces i inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat,
chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Witamy tutaj na pierwszym piętrze. Jak już widzicie, tu jest ten dormer i tutaj będą trzy pokoje. Konstrukcja dachu, tak jak wspominałem, praktycznie jest gotowa. Czekamy właśnie na zestaw solarów i ekipę od dachu, która w najbliższym czasie będzie to zakrywać. Kilka jeszcze rzeczy zostało, jeszcze trzeba zrobić, ale to już takie drobne soffit face, tutaj podbitki, rynny, takie detale. Co do właśnie korzyści jeszcze dla inwestorów w nowym budownictwie, po pierwsze większe zainteresowanie najemców, po drugie lepiej w ogóle takim się projektem zarządza, nie ma takich napraw, szkód. Jak coś zrobisz dobrze, to przez x czasu nie trzeba do tego wracać, a jak remontujesz starą kamienicę czy jakieś stare domy, no to tam tych usterek jest więcej. Ja osobiście wolę budować niż remontować, bo jest ten proces sprawniejszy, nie trzeba tego gruzu, tym wszystkim się syfem zajmować. No jakoś lepiej mi się buduje niż remontuje. Wiadomo, to też się wiąże z większymi kosztami, bo też nie każdy sobie może pozwolić na budowę. I to też zaraz do tego dojdę, czy kupno na wynajem, czy budowa na wynajem. I to są właśnie wady izolety, bo z kupna na wynajem masz szybszy zwrot z inwestycji, teoretycznie, że jesteś w stanie szybciej zarabiać, szybciej wynająć. No zależy jaki remont robisz, bo jak robisz dobudówki, konwersje, jakieś takie tematy bardziej skomplikowane, to ta budowa może trwać tyle samo co remont, ale z reguły mówię o takim szybszym remoncie, bo jest też sporo domów takich powiedzmy 10-letnich, 20-letnich, że tam nie trzeba instalacji wymieniać, tylko wystarczy wprowadzić jakieś drobne zmiany i można już wynająć i zarabiać. Wszystko zależy właśnie od sytuacji, ale teoretycznie remont się robi szybciej niż budowę, więc teoretycznie zwrot jest szybszy i łatwiej, no wiadomo, jakie szybszy remont to jest mniej zarządzania, mniej, no chyba, że ktoś robi właśnie skomplikowaną jakąś konwersję, rozbudowę, dobudówkę, no to rzeczywiście te pozwolenia mogą w trakcie jeszcze zaszkodzić. Ale zalety budowy, możliwość dostosowania projektu do swoich potrzeb, tak jak ja tutaj zmieniłem układ pomieszczeń, dodanie wartości. Uważam, że to jest super rozwiązanie pod tą grupę docelową, co ja celuję. Uzyskuję to, co chcę, ale przede wszystkim większy zwrot z inwestycji. No rzadko jest możliwość tak unegocjować cenę, żeby wyciągnąć cały kapitał z refinansowania. W nowym budownictwie jest to najbardziej możliwe, bo możemy po prostu taniej załatwić budowę niż firma by to budowała kompleksowo. Akurat w tym wypadku ja to załatwiam, organizuję dużo taniej i to wtedy ma sens, żeby to budować, że trochę unegocjować w cenie działki, plus koszt budowy jest niższy niż firma zewnętrzna wybudowała. No i na tym można zarobić dobre pieniądze, a tym bardziej dostosowując projekt pod usługę, którą chce się wykonać. Więc ja uważam, że osobiście lepiej jest budować niż wynajmować, niż kupować do remontu na wynajem. No ale to wszystko zależy od sytuacji. Tutaj też mam inwestora, wspólnika, który robi ze mną ten projekt. Co prawda zdalnie, no ale jednak jest częścią projektu no jest łatwiej na pewno, jeśli ma się wspólnika i można się, że tak powiem, te ryzyko trochę rozdzielić. Oczywiście tutaj ten, jak i kilka innych projektów mam do możliwości współpracy ze mną, właśnie z zabezpieczeniem na nieruchomości.
gotówkę, można zainwestować w nieruchomości, nie zajmując się tym, nie znając się, mając nadwyżki w biznesie. Jeśli ktoś z Was ma nadwyżki i chciałby jest zainteresowany współpracą, zapraszam do rozmowy, możemy się umówić na kawę czy na rozmowę, przegadać ten biznes i chętnie odpowiem na pytanie, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Jeszcze Wam pokażę, jaki jest układ. Może wrzucimy rysunki. Z tej strony, gdzie jest dormer, jest sypialnia, z tamtej strony, gdzie jest skos, są łazienki. W sumie tu są dwie, jedna z jednej strony, druga z drugiej. I tutaj pokażemy, po długości jest stal, która trzyma całą konstrukcję, 10 metrów stali. Tutaj będzie taki mały właśnie daszek. Może przejść się dookoła i nagra jeszcze, jak to wygląda, a ja dodam kilka ciekawych tematów. Ogólnie zależy mi teraz, żeby częściej dla Was nagrywać, wrzucać więcej filmików, także z każdego tu etapu budowy będę nagrywał. Jeszcze nagrałem kolejny odcinek na temat dodawania wartości i tam pokazałem drugi projekt, który robię, właśnie konwersji biura na studio, dosłownie za rogiem, także można powiedzieć dwie pieczenie tu na jednym ogniu. Mam jeszcze jedną budowę też tutaj za rogiem kolejnego domu, więc mam kilka projektów. Jeśli ktoś ma nadwyżki kapitału, wiem, że teraz sporo osób czeka na krypto i liczy, że wyciągnie z hossy i będzie mogło przenieść te pieniądze na że tak powiem, stabilny rynek, na nieruchomości, na namacalne inwestycje. Życzę wszystkim tego, żeby się udało i żeby to poszło po Waszej myśli. Przejdźcie jeszcze może z drugiej strony, pokaż tutaj dla słuchaczy, dla oglądających, jak wygląda taki projekt. Oczywiście tutaj też bez wyzwań się nie obchodzi. Lokalni nam sąsiedzi podrzucali nam trochę śmieci. W sumie uzbierały się tego ze 2 tony. Musiał wjechać tutaj duży kontener. Co prawda udało się kilku sąsiadów że tak powiem, złapać pod względem, że zostawili listy swoje, czy zamówione jedzenie z adresem. Także nasz prawnik będzie tutaj wnioski wysyłał do sąsiadów. Będą musieli pokryć wszystkie koszta związane z czyszczeniem. No, takie rzeczy się zdarzają, nie ma inwestycji bez wyzwań. Jedne są mniejsze, drugie większe. Tutaj chyba największym problemem był ten brak kapitału, że taka dziura się pojawiła, plus nie mogliśmy zorganizować tego zewnętrznie przez Bridge'a czy Development Finance i to trochę pokrzyżowało plany, ale koniec końców w tym samym czasie, co ten dom stał rok pusty, my nie mamy jakiegoś tutaj zobowiązania finansowego na tym regularnych płatności. Rynek poszedł też do góry, akurat w okolicy sprzedało się kilka nieruchomości, co też koniec końców na tym zarobiliśmy, na tym czekaniu, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli jakieś macie pytania do tego projektu, czy coś chcecie, żebym poruszył, zapraszam do komentarzy. Jak najbardziej podzielę się z Wami moją opinią, jeśli będę miał taką możliwość. Jeśli coś wyciągnę z tego odcinka, daj łapę w górę, komentarz dla zasięgów. Jeśli interesują Cię treści, które prowadzę, udostępnij, subskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś i zapraszam do oglądania kolejnych moich odcinków. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć!